Jak wyglądały kontakty z Miłoszem w tym okresie? Miłosz patronował nam od pierwszej chwili, kiedyśmy się znaleźli w Ameryce. Po prostu napisał do nas list z radami, które były bardzo cenne, bo wiedział, że my się będziemy starali o nasza literatura, o jakieś miejsce uniwersyteckie. I muszę powiedzieć, że sam włożył w to sporo wysiłku, żeby coś takiego znaleźć. Różne propozycje nam podsuwał, potem się okazywało, że to jest z takich lub innych powodów niemożliwe. W każdym razie byliśmy w kontakcie telefonicznym, co w Ameryce jest bardzo łatwe, bo telefony w Ameryce są bardzo tanie, te nawet właśnie zamiejscowe. Także od czasu do czasu były takie panowie sobie mówili do siebie, że no to właśnie mam szklaneczkę whisky przed sobą, porozmawiamy chwilę, a ten drugi mówi, ja właśnie też, więc taka, bo to była taka mniej więcej pora. I tych listów też mam właściwie 2 teczki. I one też kiedyś wyjdą, tylko w tej chwili Miłosz złożył je w Ameryce, New Haven? w Yale. Tak. Także trzeba się o to starać. No myślę, że wydawnictwo się o to postara z chwilą, kiedy zechce to zacząć nie tyle publikować, to trzeba jeszcze opracować. Czyli Miłosz zresztą w pewnym momencie zaprosił nas do siebie. Ja właśnie zostałam z Danielą, pojechał tam Artur i miał bardzo takie żywe wspomnienie z tego domu w Kalifornii, gdzie ja też byłam, ale już za następnym razem, kiedy Departament Stanu zaprosił mnie na taki objazd Ameryki w miejscach, gdzie nie byłam, bo byłam w centralnej Ameryce i byłam na wschodnim wybrzeżu, natomiast Kalifornia i wszystkie te gorące prowincje były mi nieznane, także no, to była bardzo luksusowa podróż w tym sensie, że towarzyszyła mi taka młoda osoba, która była pochodzenia rumuńskiego, także ona także coś wiedziała o tej Europie Wschodniej, było łatwo się z nią porozumieć. Poza tym załatwiała wszystkie formalności, także ja mogłam się oddać tylko kontemplowaniu ludzi i pejzaży i wtedy prowadziłam także taki dziennik podróży, z którego potem wyszło trochę właściwie wierszy, bo to są takie notatki wierszowe. Właściwie w ogóle dla mnie ten Paryż był literacko, znaczy ten Nowy Jork był literacko bardzo cenny. Po prostu zaświadcza nasz pobyt tam kilka książek. Jedną z nich jest moja własna, to jest Dziennik Amerykański, który rozszedł się błyskawicznie. Nigdy nie wiadomo, dlaczego ludzie i skąd wiedzą, że coś może być ciekawego. Bo myślę, że to było ciekawe, bo było opisane nasze życie amerykańskie, tak dokładnie właśnie od strony zakupów, miasta, uniwersytetu, spotkań, pejzażu, kontaktów z Scottem i z Romanem Karstem. A myślę, że to, co przyciągało do tej książki, to była jedna z pierwszych publikacji, która dobrze mówiła o Ameryce. Bo właściwie u nas była bezustannie propaganda antyamerykańska, jak wiadomo, i nawet pisarze, którzy o tym pisali, to często nie mogli się od tego powstrzymać, chociaż niektórzy robili to po prostu con amore. To myślę tutaj o Putramencie, który spędził kilka dni w Ameryce, wrócił i napisał książkę o Ameryce. Więc oczywiście mało kto był zaciekawiony taką książką.